Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek Mroczne Elfy, tym razem Malus Mroczne Ostrze, to będzie pierwszy lord z Mrocznych Elfów, którego tutaj omówimy, szczerze powiedziawszy chyba mój ulubieniec. Będziemy też oczywiście omawiać budowanie armii i omówimy każdą jednostkę, jeśli chodzi o zachowanie, zastosowanie i przejdźmy teraz po kolei. Jeśli chodzi o Malusa Mroczne Ostrze, no on jest bardzo potężnym lordem, z tego względu, że on ma akurat demona Sazarnka, czy jak dobrze wymawiam. Mamy właśnie tą transformację i otrzymujemy tak naprawdę bardzo fajne umiejętności u niego. Mamy dużo odporności na obrażenia, mamy też wysysanie życia z przeciwników, gdy jesteśmy na transformacji, więc sam lord jest naprawdę, bym powiedział, mega potężny, solowa powiedzmy armia, jeśli dobrze oczywiście go zastosujemy. Bo na samym początku może on nie jest jakiś jeszcze taki mega OP, ale już tak na 10-15 poziomie spokojnie można szarpać wszystko, co tam chcemy. Więc naprawdę bardzo fajny lord, bardzo potężny lord. No i szczerze jeden z takich najciekawszych, bo też zaczyna na takich ziemiach, no troszkę z największym chaosem, jeśli chodzi o walkę. No chyba, że jeszcze ewentualnie Lotkir, no Padłe Serce, to tam też powiedzmy ma troszkę gorzej, ale tak to reszta Mrocznych Elfów wydaje mi się, że w miarę spoko. Jedynie Rakard też ma troszkę taką ciężką sytuację, bo jednak jest w Lustri, ale to też będziemy gdzieś tam omawiać. Przejdźmy w takim razie po kolei. Jeśli chodzi o Malusa, tak jak wiem, jest bardzo potężny, dużo pancerza, statystyki są bardzo zbalansowane. Jest on oczywiście teraz na wierzchowcu, złośliwcu swoim. Akurat czytam jego książkę o nim, więc może nie jego, ale o nim, więc naprawdę jest moim ulubieńcem. Jeśli chodzi o kolejnych tutaj bohaterów, no bo Lord oczywiście jeden już omówiony, zostało jeszcze nam 5 aż. Wiedźma Śmierci. No Wiedźma Śmierci, jeśli chodzi tutaj o umiejętności, tutaj mamy oczywiście Wiedźmi Napar, czyli zwiększenie obrażeń, no ale też otrzymujemy od razu furię, standardowo premia do szarży, bo jak potem dobrze pamiętam jest chyba na rydwanie czy na koniu, no to wtedy no, przydaje się ta premia do szarży, no i standardowo prędkość. Akurat jeśli chodzi o wiedźmy w Mrocznych Elfach, tam jest zawsze mało pancerza, ale są zatrute ataki, jest tutaj dobra siła broni, premia do szarży też jest nie najgorsza. No jak sobie zobaczycie, no tutaj 62 atak w zwarciu, a obrony w zwarciu 35, więc zdecydowanie mega mocna jednostka. Też mamy tutaj odporność fizyczną, mamy ostrze chłodu, czyli bierne jakby osłabienie przeciwnika. Mamy oczywiście szał, bo jakby inaczej. No i mistrzostwo mordu, ale to jest standardowo, nie? Więc idziemy dalej. Mamy skrytobójcę Kane'a. Skrytobójca Kane'a oczywiście też zatrute ataki, strzelające atak zwarciu, bardzo ładne statystyki. Mało może życia, ale jednak te pociski i 50 pocisków spoko, tylko zasięg tych pocisków jest malutki. Odporność na ostrzał, strzał w ruchu, no gdyby nie miał strzału w ruchu było ciężko. Mamy też straż przednią, co jest dobre, żeby się na przykład zaczaić na jakiegoś tam czarodzieja, jakby się trzymał z tyłu, ewentualnie Alterelię zniszczyć na nim, to też jesteśmy w stanie bez problemu zrobić. No jeśli chodzi o jakieś tutaj inne umiejętności, no to mamy zionięcie, jajo czarnego smoka spoko, mamy też sieć cieni, też moim zdaniem bardzo fajne, bo nie dość że obrażenia na sekundę, no to tak samo jeszcze zdjęcie prędkości, więc można tutaj naprawdę poszaleć. Oczywiście trofeum skrytobójcy, czyli osłabienie bohatera albo lorda przeciwnika. Również mamy czarny lotos, czyli zniechęcenie. No to jest dobre, bo minus 16, dyscyplina 10 sekund przeciwnikowi wtedy nakładamy, to jest mega mocne. No i mroczny jad, czyli 90 siły broni podbicie, no to jest naprawdę kozak. Przejdźmy w takim razie dalej. Mamy specjalistę od walki w zwarciu. No powiem szczerze, taki dosyć wytrzymały bohater. 90 pancerza, mamy tarczę tą lepszą, mamy jeszcze premię przeciw dużym jednostkom. No, przebijające obrażenia też są nie najgorsze. Obrony mamy zwarciu oczywiście dużo, ataku zwarcie jest zdecydowanie mało. Też dosyć wolna postać, a czy bohater, ale moim zdaniem jest najgorzej. Mamy też niezłomność, mamy eliksir siły. Mamy oczywiście premię, czyli kolosalny cios na dużych przeciwników i standardowo awanturnik. No i jeśli chodzi o magię, tutaj chyba 2 razy dałem źle. Okej. Jest domena bestii, której tutaj nie dałem, jak coś, ale domenę bestii już omawialiśmy tyle razy, że już wiecie, że tam mamy skille kruka, mamy skille wzmocnienia naszych jednostek, no i w sumie tyle. Jeśli chodzi o magię mroku, bo tu jest potęga mroku, czyli zadajemy sobie obrażenia, a odnawiamy sobie moc. No to jest moim zdaniem spoko. Jak macie dużo życia, a wiecie, że
i tak gdzieś tam ten bohater nie ucierpi, czy tam lord, no to spokojnie możecie to używać jak macie. Mamy też mroźny podmuch, który jest jednym z moich ulubionych, z tego względu, że po pierwsze mamy odmrożenie, czyli duże spowolnienie przeciwnika 25% na 20 sekund, ale te obrażenia też są mega mocne, bo 16 obrażeń, 100% przebicia pancerza, a na wzmocnieniu mamy tak naprawdę tutaj dodatkowe odmrożenie, czyli umiejętność przeładowania. No to tak bym powiedział średnio, ale znowu prędkości więcej zdejmuje, więc jak dla mnie też bardzo fajna opcja. Mamy też słowo bólu, czyli osłabienie przeciwnika. Najlepiej to raczej stosować na lorda, bym powiedział. No bo takie zdjęcie obrony w zwarciu, ataku w zwarciu to faktycznie na lorda byłoby spoko. Mamy oczywiście wicher ostrzy. Wicher ostrzy jest bardzo fajny, bardzo duże obrażenia zadaje. Tylko że to jest w losowym kierunku się ten oczywiście wir przesuwa, więc możecie po swoich przejechać. A te obrażenia są, no powiedzmy, dosyć nawet mimo wszystko konkretne. Mamy pocisk zagłady, który ma ogromne tutaj obrażenia. Jest to oczywiście ostrzał, który też wypróbujemy, jeśli będzie oczywiście taka możliwość. I kradzież dusz, czyli leczenie swojej jednostki, a zadawanie obrażeń wrogowi. No też spoko, ale powiem szczerze, że bardzo drogie zaklęcie jak na, powiedzmy, te statystyki, które gdzieś tam otrzymujemy. Nasze tutaj oczywiście, a tu mamy zwoje pigawek, ok. Z takich magii, co jeszcze mamy, no to jest standardowo śmierci, ametystowe słońce, pijawka dusz, no i oczywiście osłabienie przeciwnika. Ja przeważnie mówię o tych zaklęciach, których ja najwięcej używam i które dla mnie mają największy sens. Jeśli chodzi o magię ognia, no to mamy na pewno burza ognia, wzmocnienie naszych jednostek płonącymi atakami magicznymi, podstawowa siła broni i to też wtedy na wzmocnieniu działa na wszystkie jednostki. Pamiętajcie, że to zaklęcie działa aż 60 prawie sekund, więc naprawdę jest mega kozak. Mamy jeszcze płonący czerep, jeśli jednostki nie mają pancerza, to zadawanie zwykłych obrażeń bardzo fajna opcja. No z magii cienia, no to szczerze powiedziawszy wahadło, czyli bardzo mocny wiatr zadawający ogromne obrażenia i otchłań cieni, czyli wir, który stoi w jednym miejscu i zadaje ogromne obrażenia. No i oczywiście jeszcze jest ulepszona brzytwa umysłu Okama, czyli wzmocnienie magicznymi atakami, przebicie pancerza. Zobaczcie sobie, że właśnie umysł Okama i tak samo na przykład zaklęcie Miecz Ruena to są bardzo mocne zaklęcia, które wzmacniają naszą armię i tu jakbyście mieli na przykład tego i tego czarodzieja, to musicie zobaczyć, co dla was bardziej jest odpowiednie, bo tu jest sama siła broni, a tam jest jeszcze przebicie pancerza, więc na takie rzeczy warto zwrócić uwagę, bo czasem jest na przykład bardziej nam potrzebne przebicie pancerza niż na przykład jakiś tam ostrzału i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o jednostki, posępni szermierze. To jest pierwsza jednostka, którą oczywiście mamy dostępną. Jest to oczywiście jednostka, która ma nawet nie najgorsze statystyki, bo jak sobie zobaczymy, no atak zwarciu, obrona w zwarciu spoko, siła broni też niezła, dyscyplina ok, no elfy zawsze mają w miarę dobrą dyscyplinę, zawsze chyba powyżej 60, więc spoko. Pancerz mamy oczywiście 40, mamy tą lepszą tarczę 55% zasłony. Więc naprawdę spoko, jeśli chodzi o pierwszy front, mogą spokojnie chłopaki tutaj atakować i do tego się nadają. Jeśli chodzi o umiejętności, coś mi tutaj ucieka, no to mamy mordercza skuteczność, ona się oczywiście załącza, jak zabijemy trochę już tutaj tych jednostek, tutaj macie dokładnie pokazane właśnie to. Mordercza skuteczność, umiejętność mordercza skuteczność zacznie działać po zabiciu po prostu danej ilości wrogów. To jest fajne, gdy walczymy na przykład z jakimiś tam orkami, albo jakimiś frakcjami, które mają bardzo dużo tych jednostek, bo szybko się ta furia jednak nabija, a ta furia też, jak dobrze pamiętam, długo ona trwa, bo jest no właśnie 1,5 minuty, a jednak statystyki są tu ostro podbite, jeszcze tym bardziej 15 dyscypliny, no dla mnie kozak. Jeśli chodzi o zastosowanie, frontalny atak zdecydowanie możecie też robić jako zasłonę przed strzelcami, żeby wasi strzelcy na przykład wykończyli innych strzelców, więc możliwości jest naprawdę sporo. Nie hamujemy tym oczywiście kawalerii, bo na hamowanie kawalerii macie włócznie. Jeśli chodzi o te włócznie, one są bardzo podobne, co omawialiśmy ostatnio tych elfów wysokiego rodu. Te włócznie mają oczywiście skuteczność przeciw dużym wrogom i dosyć dobrą, bo plus 14. Statystyki są prawie identyczne jak do tych wcześniejszych jednostek szermierzy. Różnica jest taka, że mamy więcej obrony w zwarciu kosztem ataków w zwarciu. Jeśli chodzi o wygląd, no oni są bardzo podobni, tylko po prostu jest inna broń. No niczym się tu szczerze powiedziawszy chłopaki nie różnią, jak sobie nawet tutaj ich
przyjrzymy, o tutaj macie dokładnie, no to nie ma tutaj za specjalnie większych różnic w wyglądzie. Jednostka znakomicie się sprawdza na potwory. Oczywiście jak to włócznie mają odporność na szarże i odporna przed szarżą dużych przeciwników. No i najlepsza skuteczność, więc te jednostki wysyłacie tylko na potwory, tylko na kawalerię. Na bohatera również nie rzucacie, no chyba że to jest potwór, no to wtedy spoko. A tak to tego nie wyrzucamy tych jednostek, bo ich szkoda, a one są naprawdę fajne. Jeśli chodzi o oczywiście regiment, bo mamy regiment z tych włóczni, no regiment różni się tym, że mamy więcej dyscypliny o 10, 8 ataku zwarciu więcej, zatrute ataki i obrony zwarciu. No a obrony zwarciu 52 już na takiej jednostce to jest naprawdę wyczyn, tym bardziej u elfów. No powiem szczerze, że zatrute ataki to jest bardzo dobre. Akurat bardzo dobry bonus dla takich jednostek, bo tak jak mówię, one walczą przeważnie z kawalerią, walczą z potworami, więc osłabienie tego potwora to jest moim zdaniem mega fajna rzecz, więc naprawdę spoko regiment. Jedynie szkoda, że nie dostali jakiejś specjalnej umiejętności, no ale dostali te zatrute ataki, to i tak moim zdaniem ok. Zastosowanie oczywiście potwory, kawaleria. Korsarze z czarnych ark. No korsarze z czarnych ark, jak widzicie tutaj mamy 2 miecze, więc to jest jednostka całkowicie przeciwpiechotna. Mamy trochę sporo nawet pancerza, bo 80 pancerza jest nie najgorzej. Mamy bonus właśnie premia przeciwko piechocie plus 8, więc też fajna premia. Z umiejętności nie mamy jakby nic więcej. Obrona w zwarciu może nie jest powalająca, atak zwarciu też może jest jakiś nie jest super, ale mamy na przykład 40 prędkości, co nam daje fajnie na flankowanie przeciwnika i to jest dosyć przydatne. Jeśli chodzi o korsarzy z czarnych ark, no ich można rekrutować przez jakiś czas do armii, tym bardziej, że mamy premie dosyć fajne do, chyba jak dobrze pamiętam, korsarzy z czarnych ark, więc tam można troszkę ich rekrutować, tym bardziej jak robicie jakieś tam walki na automacie. No to zdecydowanie fajnie mają przelicznik, bo siła broni jest ok względem pancerza i życia. Moim zdaniem w miarę spoko jednostka. Najlepsze zastosowanie no to flanka, no i ewentualnie bezpośredni atak z jakąś tam piechotą. Na potwory raczej nie wysyłamy, na kawalerię. Jeśli kawaleria się zatrzyma, to możemy wysłać, ale na takim otwartym terenie, gdy kawaleria szarżuje, to zdecydowanie nie. Jeszcze możecie ich wykorzystywać do walki na przykład z bohaterami, bo mimo wszystko... mają tu jakieś te przebicie pancerza, więc coś tam mogą chłopaki zrobić. Mamy jeszcze oczywiście siostry rzezi. Siostry rzezi mają jeden duży plus. Jednym dużym plusem to jest po prostu u nich atak zwarciu i po prostu ta trucizna i obrona zwarciu. To jest naprawdę bardzo fajne. Pancerza jest mało. Mamy tutaj tarczę tych niższych lotów, bo ta tarcza zasłania 20%. Ale co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tak naprawdę próba ostrzy, czyli atak zwarciu, obrażenia są zwiększane. Przegrywaniu walki zwarciu, ok. Mamy jeszcze odporność fizyczną, ale obrażenia tutaj też są powiedzmy nawet nie najgorsze, ale obrona zwarciu jest naprawdę spoko. Trochę to jest śmieszne, bo obrony zwarciu jest sporo, a jednostka nie wygląda, żeby była jakaś wytrzymała, jakaś twarda, więc to jest dla mnie trochę takie śmieszne. No ale te zatrute ataki jednak osłabiają bardzo przeciwnika i nie dziwię się też, że jednak ta obrona zwarciu też tam dużo nam daje. Bo jak osłabimy bardzo przeciwnika, to jest naprawdę spoko, to jest naprawdę luz. Więc w takim razie ruszmy tutaj do ataku, choć widzę, że oni sami do nas przyjdą, więc poczekajmy chwilę, rozstawmy troszkę te oddziały, żebyśmy widzieli animację walki. Przyspieszymy, oni zaraz tutaj nam przyjdą, za ten czas nam się mana trochę zregeneruje, możemy akurat użyć, może tam do regeneracji many mieliśmy zaklęcie. Użyjmy, nie wiem, na tym. A tu możemy użyć na tym. Niech się zregeneruje trochę ta mana. Dobra. A rzućmy te siostry na tych tutaj. Krzyczą jakby nie wiem co się działo. O, Malus mnie tutaj ruszył. Proszę bardzo. Ach, ten złośliwiec. No trochę mi się podobają animacje jednak tych jednostek, jak mają te dwa miecze. Jakoś mi się to naprawdę mega podoba.
No włócznie to tak standardowo tutaj walczą, nie ma nic szczególnego w nich. I też spoko z takimi czerwonymi tarczami. I tak mówię, no do tego najlepiej gdzieś tam wykorzystywać ich na flankę, no bo to jest jednostka przeciwpiechotna. A coś tu wyszło nie tak. Dwie jednostki rzuciłem niepotrzebnie, ale dobra, niech będzie. Dawaj te piki to. No powiem wam, że utrzymują się te siostry żerdzi, trzeba przyznać, ale teraz to już będzie tutaj krucho z nimi. Możemy wykorzystać coś z tej magii, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Może ten ostrzał... Ale ten ostrzał może tutaj wykorzystamy, zobaczymy jak to wyjdzie. No, szczerze, no nie porywa. Ale znowu zastosowanie na przykład tego będzie dużo lepsze. Tym bardziej, że tu mamy bohatera. No i to już kroi, nie? Dlatego tak jak mówię, no to jest losowy kierunek i może być naprawdę różnie. Ale na przykład te zaklęcie jest znakomite. Zobaczcie sobie. Bardzo ładne obrażenia. Tylko też musicie zobaczyć, że jednak ten prędkość jest bardzo duża. I warto byłoby to zastosować na przykład tutaj. Sądzę, że byłoby jakby większe, no większe obrażenia, tylko też mamy tutaj nasze jednostki, więc trzeba uważać. Ale to jest naprawdę bardzo fajne zaklęcie i bardzo tanie zaklęcie, więc warto go używać. Tutaj byśmy mogli zrobić ametystowe słońce. Akurat naszą tutaj odcienia załatwili trochę. Ale jakbyśmy odcienia puścili tutaj, no to będzie najlepsze zastosowanie. Moglibyśmy trochę wycofać ten oddział. Oni się nam troszkę zbliżą. Oj. No to jest zaklęcie jedno z najmocniejszych, szczerze powiedziawszy, w grze i najbardziej można nad nim zapanować. Więc zastosowanie tego zaklęcia jest na przykład mega mocne, więc gdy macie do wyboru magię na przykład cienia, a magię ognia, to tutaj w większości jak dla mnie magia cienia chyba wygrywa. Choć znowu burza ognia trwa bardzo długo i zadaje bardzo dużo obrażeń, tylko problem jest taki, że to jest losowy kierunek i do tego byście musieli po prostu wysyłać bohatera i używać wtedy tego zaklęcia. Bo inaczej sobie stracicie jednostki. Chyba że macie potwora, to też jakby pojedyncze oddziały możecie wysyłać. Ewentualnie jeśli to jest na przykład 16 jednostek w oddziale, takie pierwsze potwory, to też można ewentualnie coś takiego wysłać. Moim zdaniem, cóż, zobaczmy jeszcze jak tutaj złośliwiec sobie zjada halabardy. Proszę bardzo i idziemy w takim razie dalej. Przechodzimy do Lokhir, Upadłe Serce i kolejnych jednostek. Tutaj mamy kolejne jednostki, to piechoty walczącej z warcią i jednostki dystansowe, takiej kawalerii bym powiedział. Więc jeśli chodzi o Lokhir, Upadłe Serce, wojownik z dwoma oczywiście mieczami, choć miecz i chyba sztylet bardziej to wygląda jak dla mnie. Lokhir też może latać na smoku, więc jak on już jest na smoku, to jest naprawdę mega potężnym lordem. Z tego względu, że też jeszcze mamy bardzo fajne premie do szarży, do obrażeń. Również mamy właśnie obrona zwarciu, atak zwarciu, zwiększenie. No na 22 sekundy, może nie dużo, ale z jednej strony tak on ma już takie statystyki dobre, więc jak na smoku jeszcze jest, to już w ogóle ma statystyki kozak. Jak dla mnie bardzo fajny lord. Mamy też oczywiście umiejętności jego unikatowe. Jeśli chodzi o Jezu, za blisko tej jednostki daje, to mamy hełm Krakena, który oczywiście go jeszcze leczy, daje mu obronę zwarciu. Również mamy bezlitośny handlarz niewolników, czyli minus 6 dyscypliny dla wrogów, więc tak jak mówię, dlatego on sieje szczerze spustoszenie na polu bitwy, odporność na ostrzał, no jak dla mnie bardzo fajny, no po prostu lord. Mamy też oczywiście elfie wiedźmy i one występują w dwóch rodzajach, jako regiment i jako standardowo. Mamy tutaj tak naprawdę bonus do walki z piechotą plus 8, mamy odporność fizyczną, mamy szał, mamy też wiedźmi napar, czyli zwiększenie ogromne obrażeń, no bo 50 się broni i przebicia pancerza, plus jeszcze atak zwarciu, no ponad 62 ataku zwarciu, to jest naprawdę kozak. No jednostka przeciwpiechotna, jednostka z małym pancerzem, więc najlepiej jest wysyłać ich jako takie wsparcie.
No chyba, że piechota na przykład to będzie, nie wiem, włócznie, halabardy, no to spokojnie możecie wysłać, nie powinny otrzymać jakichś za specjalnych obrażeń. No ale gdy to będzie na przykład piechota jakichś takich lotów wyższych, jak nie wiem, jakieś debeściaki orków, czy tam czarni orkowie, no to wtedy może być trochę krucho z nimi, mimo że mają jednak te uniki i mają tę odporność fizyczną, no to jest duża szansa, że jednak czarni orkowie mogą ich tam gdzieś przejechać, choć też mają jednak te zatrute ataki, więc dużo gdzieś tam tego przeciwnika mogą osłabić. Możemy też włączyć Wiedźmi napar i powinny sobie też w sumie poradzić, ale będą po prostu duże straty, więc na takie rzeczy warto zwrócić uwagę. Mamy właśnie jeszcze regiment, jak widzicie, jest inny kolor włosów. Trochę mi to Heroesy 6 przypomina, bo tam też były takie jakieś wiedźmy i też miały, jak dobrze pamiętam, inny kolor włosów. Tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie większe różnice, mamy oczywiście więcej ataku zwarciu, więcej obrony zwarciu, dyscypliny. No i z takich jeszcze ważnych rzeczy, z tego co widzę, tutaj wywołują terror. No, to jest ok, bo jednak ta dyscyplina wtedy obniża się od przeciwnika, więc z jednej strony naprawdę spoko zastosowanie. Tym bardziej, że one by wtedy lepiej na tym żerowały, że przeciwnik zacznie się szybciej wycofywać, bo mniejsze straty obrażenia otrzymają, więc jak dla mnie naprawdę spoko. Są jeszcze egzekutorzy z Harganet. No, chłopaki mają ładne kosy. Są to takie dosyć długie miecze. Akurat czytałem Malusa, więc troszkę o nich tutaj było. Na pewno plus jest taki, że bardzo dużo pancerza, dyscyplina, siła broni też kozak, jednostka całkowicie przeciwpiechotna, więc premia plus 14 jeszcze na piechotę jest naprawdę imponująca. Mistrzostwo mordu, czyli bezlitosne, rozszalałe sługi rzezi, które najmniejszy pretekst pchnie do walki. No, lubią po prostu zabijać, w skrócie. No, na pewno jednostka jest wolna, ale jeśli chodzi o statystyki, są bardzo konkretne, bardzo fajnie się sprawdzają na piechotę. Jeśli kawaleria się zatrzyma i też ich rzucimy na kawalerię, też sobie chłopaki bez problemu poradzą. Z takich umiejętności ważnych mamy odporność na psychologię, czyli strach i terror na nich nie działa. No, nie dziwię się, jak uwielbiałem zabijać, to raczej im to tam nie przeszkadza. Z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o tutaj regiment, mamy więcej pancerza, więcej atak w zwarciu i obronę w zwarciu, ale mamy również coś takiego jak strażnik. Wpływa na sojuszników w zasięgu, czyli na wszystkich. Działa na jednostki, jeśli jednostka jest oczywiście lordem lub bohaterem, bo ostatnio na elfach wysokiego rodu tego nie doczytałem i wybaczcie mi. No i różnic, szczerze powiedziawszy, większych nie ma jak tego strażnika. No i oczywiście dyscyplina, atak zwarciu, obrona zwarciu. No z jednej strony mogło być coś więcej, ale też nie jest aż tak tragicznie, bym powiedział. Kolejna jednostka, Czarna Straż z Nagarondu. Czarna Straż z Nagarondu, porządne halabardy. Troszkę mi wyglądają jak katajowe. Nie wiem czemu. Tutaj mamy oczywiście premię przeciwko właśnie dużym przeciwnikom, aż 24, ładne przebicie pancerza, dużo dyscypliny, no sporo nawet obrony zwarciu. Brakuje mi jedynie tutaj, żeby miały świetną obronę przed szarżą, no bo szczerze powiedziawszy w Mrocznych Elfach mamy dwie jednostki piechoty, która jest na dużych przeciwników, więc zdecydowanie mogliby to chłopaki mieć. No ale no, mimo wszystko i tak są nie najgorsi, bo jednak ta premia przeciw dużym wrogom 24 to i tak jest bardzo ładny wynik. Więc jak dla mnie bardzo dobra jednostka, zastosowanie kawaleria, potwory, no a reszta tych jednostek, co tutaj mamy, no to jest zastosowanie oczywiście piechota, tak jak mówiłem, tylko te wiedźmy to tak bezpośrednio można troszkę uważać, bo może różnie się skończyć, a tych spokojnie egzekutorów na piechotę możecie wysyłać nawet najpotężniejszą, to oni ich tam przejadą bez problemu. Teraz przejdźmy do jeźdźcy mroku, czyli oczywiście jazda dystansowa. Jeźdźcy mroku akurat z powtarzalnymi kuszami są mega mocni, z tego względu, że jednak siła pocisków jest ok i bardzo fajne przebicie pancerza, mamy też jeszcze straż przednią, więc to jest naprawdę duża zaleta, prędkość jest nie najgorsza. Pancerz, dyscyplina troszkę mało, ale pamiętajmy, że to jest jednak jazda, która strzela, więc oni gdzieś tam bezpośrednio nie walczą, możemy ich wykorzystać, jak już oczywiście bełty się skończą. Ale najlepiej oczywiście jest wykorzystać na ostrzał. Bardzo fajnie się sprawdzają na ostrzał, żeby wystrzelać bohatera, lorda, potwory. No do tego gdzieś tam się najlepiej sprawdzają, a że są szybcy, no to jest naprawdę duża zaleta. Jak dla mnie naprawdę fajna jednostka i największe zastosowanie to tak jak mówiłem właśnie potwory, bohaterowie, bo z tym największy jakiś problem możemy mieć na Mrocznych Elfach.
Chyba że mamy dużo widm, mamy dużo jednostek takich strzelających, no to wtedy raczej ten bohater i tak szybko zejdzie. Mamy jeszcze zwiastun kruka, czy jeźdźcy mroku, ale akurat no, na takich stworkach. Plus jest na pewno taki, że ta jednostka ma bardzo duże przebicie pancerza. No bo tutaj mam aż 22 przebicia pancerza. Dystans jest bardzo podobny. No zasięg jest w sumie taki sam jak na tych z powtarzalnymi kuszami. Prędkość jest jednak zwiększona, bo na latających przeważnie jest powyżej setki. No i z tego co zauważyłem też jest więcej tutaj pancerza, więc naprawdę spoko. Z takich ważnych rzeczy, no przebicie pancerza to największy atut, więc zastosowanie też powinno być względem właśnie potworów, bohaterów, lordów. Ewentualnie możecie gdzieś tam szybko jakąś artylerię złoić, więc do tego też naprawdę można spoko wykorzystać. Możecie zaszarżować na przykład włóczników, gdy nikt ich nie chroni. Też jest na przykład dobra opcja, bo jednak latająca jednostka nie musi gdzieś tam okrążać, leci na wprost i tyle. Kolejne jednostki to mamy biczownicze rydwany ścigaczy. No, statystyki są bardzo fajne, bardzo podobne do tych elfów wysokiego rodu. Są tu chłopaki, widzicie, tutaj już przygotowana, jaki bełt w ogóle, Jezu. No, oczywiście zaletą jest na pewno siła pocisków, premia przeciwko właśnie dużym przeciwnikom, więc to jest naprawdę mega dobra premia, bo plus 40, no to jest naprawdę dużo. Mamy strzał w ruchu, sama jednostka jest dosyć szybka, bo 84 na rydwan, który strzela, to jak dla mnie jest naprawdę mega kozackie. Fajnie można wtedy wyciągać te jednostki potworów, no będą po prostu gonić sobie za tym rydwanem, on sobie będzie tam do nich strzelać i w sumie spoko. Mamy też premię przeciwko piechocie, więc możecie zastosować rydwan szarżując w piechotę, na przykład wjeżdżając w plecy piechocie, które walczy w zwarciu, wjeżdżając na przykład normalnie w strzelców, więc zastosowań naprawdę jest bardzo wiele. Jednostka nie najgorsza. Ja akurat rydwanami, jeśli chodzi przy elfach, to rzadko grywam, bo oni mają dosyć ciekawsze jednostki niż rydwane, więc mam jeszcze oczywiście rydwan zimnokrwistych i różnice tak naprawdę w rydwanie no troszkę są. No, tutaj na zimnokrwistych mamy więcej życia, mamy więcej pancerza, więcej się pocisków, ale mniejszy zasięg, ale znowu premia do szarży jest większa, prędkość jest oczywiście mniejsza, no bo zimnokrwiste to widzicie takie grube bydlaki. Ale bardzo fajne bydlaki. Więc tutaj zastosowanie, jeszcze mamy oczywiście pierwotny instynkt, no bo mamy oczywiście zimnokrwistych jako tutaj jazdę. Więc tutaj oczywiście musimy mieć taki bonusik. Powiem szczerze tak, to jest troszkę podobne zastosowanie jak chodzi na tych wcześniejszych jednostkach, choć tutaj mamy większą premię na przykład na piechotę niż na potwory. Więc to jest też jednostka właśnie bardziej przeciwpiechotna niż na potwory, więc do tego najlepiej gdzieś tam zastosować. Trochę szkoda, bo na potwory to nam powinno być mniej gdzieś tam prędkości, mniej szarży, no a tutaj powinno być więcej prędkości, no ale tak wyszło, więc cóż zrobić. Mamy jeszcze oczywiście pustoszyciele Rakarta, czyli kolejne rydwany, które też są na potwory. To są takie, bym powiedział, podkręcone te zwykłe rydwany. No i podkręcone pod tym względem, że jednak mamy więcej siły pocisku, więcej dyscyplina, tak zwarcie obrona zwarciu, ale z takich też na pewno bardzo ważnych rzeczy, czego mamy więcej, to jest odporność na ostrzał minus 10% klątwa. Czyli taka klątwa jest naprawdę spoko z tego względu, że mroczne elfy przeważnie mają dużo strzelców i naprawdę dużo to daje. Też jeszcze tam powiedzmy zdjęcie te 10 prędkości, procent, no to też jest nie najgorzej. Ale tutaj mamy już zatrute też ataki, co pozwala nam łatwiej gdzieś tam pokonać jakieś potwory. Więc tak dla mnie bardzo fajne rydwany. Bardziej ten rydwan to jest ten szybszych 84 prędkości. No ale jak dla mnie naprawdę spoko. Zastosujmy teraz jednostki w walce. Tak jak mówiłem wcześniej, to tam do nas jednostki przyjdą. Możemy sobie tutaj wiedźmy ustawić w jednym miejscu, możemy sobie tych ustawić w drugim miejscu, tych możemy tu ustawić. Dobra, wykorzystajmy nasze wiedźmy, zaraz im odpalimy jeszcze furię, to już w ogóle się ucieszą. Akurat na biczowników to może być bardzo fajna walka. Bić tych kultystów. Odpalmy im buffa, no to teraz to już w ogóle się tutaj zacznie jazda. O, biczownicy zjeżdżają wręcz. Dobra, dawać ich pod górkę wchodzą, to tym bardziej teraz dostaną.
O, te tarcze to im tutaj nie pomogą zdecydowanie. No widzicie, schodzą jak... Oczywiście mamy tu jeszcze kusze, więc kusze tutaj wspierają. O, Lokir jest idealny, żeby wykorzystywać go na przykład na innych bohaterów. No Lokir, jedziesz go tutaj. No, duel, 1 na 1. O, że ten się zamachnął, ten się zamachnął. O, że co on się tu tak potyka. Dobra, jeszcze tutaj nasza reszta ekipy. No tu halabardy na włócznie walczą, więc akurat dosyć fajnie wyrównane. Głowa tutaj widzę ucięta. No, oni są dosyć twardą jednostką, więc nie ma tu żadnego problemu. Nawet rydwany sobie tutaj radzą, trzeba przyznać. Możemy zmienić, żeby atakowali frontalnie. Tym bardziej, że jak się tu rozpędzą, to powinny coś zrobić. Dobra, jednak się nie, aż tak nie za specjalnie to nie rozpędziły. Ach, pauzę włączyłem przypadkiem. Możemy wspomóc trochę. No rydwany jak wlecą, wiadomo, w halabardy, no to słaba sytuacja, no bo halabardy całkowicie kontrują. Możemy wycofać te rydwany na chwilę. Tu możemy tych chłopaków wysłać. Te rydwany zaraz wykorzystamy do ataku. No trochę jeszcze tak nie zdążyły się rozpędzić, szczerze powiedziawszy, ale... No, czasem te rydwany się trochę przywieszają, więc... Aha, bo tutaj nie było włączone, żeby atak był normalny z szarży, dobra. To już wiem, o co chodzi. A, tu już w sumie nie ma w co wjeżdżać. Ale chłopaki gdzieś tam latają, więc jest dobrze. Dobra, przejdźmy w takim razie dalej, bo jednak tych jednostek mamy bardzo dużo do omówienia. Przechodzimy do Malekita i jednostek dystansowych, ale jednak nie kawalerii. Jeśli chodzi o Malekita, jest to po prostu jeden z największych też kozaków w Mrocznych Elfach, z tego względu, że statystyki są mega mocne jak na woja i czarodzieja jednocześnie. Jego magia jednak jest też dosyć potężna, tym bardziej, że na przykład Mroźny Podmuch jest bardzo tani, bardzo mocny, no i sam Malekit jest naprawdę, bym powiedział, konkretny. Jeśli chodzi o takich najważniejszych rzeczy u Malekita, na przykład bierna umiejętność domeny mrocznej magii to jest zdjęcie pancerza przeciwnikom i to jest czas trwania dosyć duży, więc jak rzucacie taki podmuch i zadajecie ładne obrażenia przeciwnikowi, to jeszcze zdejmujecie im pancerz na 18 sekund, więc to jest ważne, a tego akurat nie powiedziałem mówiąc o magii, więc jeśli ktoś ogląda całe, to będzie wszystko wiedział. Taka podpucha, jak wiecie. Sam Malekit jest naprawdę potężny, bo połączenie wojownika i czarodzieja jest naprawdę mega mocne i szczerze ciężko jest go gdzieś tam solowo zabić. Jedynie gdzieś jak mamy dużo strzelców, jakieś potwory, no to możemy gdzieś go tam dopaść, no ale tak to ogólnie z nim jest dosyć ciężko. Nie jest tak mocny może jak Malus, bo Malus jednak się bardzo regeneruje i jest w stanie naprawdę rozwalić mnóstwo armii, więc, ale mimo wszystko jest bardzo mocny Malekit. Jeśli chodzi o strzelców, mamy Mroczne Łuski. Mroczne Łuski są ogólnie w dwóch wydaniach. Jedne Mroczne Łuski to są bez tarczy, drugie Mroczne Łuski są z tarczą. Jeśli chodzi akurat o samych strzelców z Mrocznych Łusek, no to tutaj mamy bardzo ładne przebicie pancerza i ogólnie mają mega mocne obrażenia, bo 20 obrażeń jest sporo. Może zasięg nie jest jakiś super ultra, bo pamiętajcie, że jednak standard to jest jakieś 140-160 u większości strzelców we frakcjach, ale mimo wszystko siła przebicia tych pocisków jest bardzo fajna, można fajnie gdzieś ustawić jednostki i gdzieś tam zyskać powiedzmy te parę zasięgu więcej, na przykład na takiej górce sobie ustawicie strzelców, komputer będzie niżej, no to i tak wy macie o wiele większy zasięg niż on, no bo zasięg się oczywiście zwiększa im wyżej jesteście, no położenie jest jednak tutaj kluczowe. Więc to jest na pewno duży plus. Do walki z Warciu też się powiedzmy nadają, bo jakieś tam statystyki mają, ale jednak do strzelania to tutaj priorytet. Do walki z Warciu to raczej z jakąś hybrydą, no to wtedy widma, o których też za chwilę powiemy. No mroczne z tarczami, no różnica jest tak naprawdę taka, że mamy tutaj tarczę i mamy więcej obrony z Warciu. No jak macie możliwość rekrutowania tych z tarczami,
A bez tarcz, no to wiadomo, że z tymi tarczami lepiej ich zrekrutować, bo macie więcej gdzieś tam możliwości. Są też lepsze pod tym względem, że jak walczą strzelcy na strzelcy, no to tamci strzelcy jednak mają dużo gorzej załatwić naszych z tarczami niż bez, więc to jest na przykład ogromna zaleta, o których wydaje mi się niektórzy rzeczach zapominają. A to są rzeczy takie bardzo istotne. Tym bardziej jakbyście walczyli z takimi leśnymi elfami, które jednak też mają mocnych bardzo łuczników i no mógłby być tutaj zdecydowanie problem, więc warto oczywiście tych starczami rekrutować. No a reszta statystyk jest identyczna, niczym się po prostu nie różnią. Mamy oczywiście jeszcze korsarzy z czarnych ark z kuszami powtarzalnymi. Zaleta ich jest taka, że oni się nadają do walki z warciu i do walki po prostu dystansowej. Mają też więcej pancerza, bo 80 niż ci standardowi z łuskami. Więc tutaj już macie więcej możliwości, nie mają oni oczywiście tarczy, ale mają też umiejętność strzał w ruchu, więc wykorzystanie ich jest też bardzo mega mocne. Na przykład fajnie się wykorzystuje takie jednostki na potwory, bo mogą gdzieś tam podlecieć, ostrzelać potwora, potem walczyć w zwarciu z piechotą, więc zastosowań naprawdę sporo. Zastosowania w sumie prawie bym powiedział wszystkie, jedynie gdzieś tam z kawalerią może być problem, choć znowu kawalerię można delikatnie starać się wystrzelać, więc jak dla mnie jest to naprawdę spoko opcja. Maniac pocisków, czy mroczne łuski z tarczami jako regiment. Fajnie właśnie, że zrobili regiment właśnie tych z tarczami, a nie tych bez. To jest dla mnie naprawdę duża zaleta, no bo ci bez tarcz, no to tak trochę słabo wychodzą potem. Tutaj mamy łamacza tarczy, szansa na zablokowanie ostrzału jest zdjęta, gdy mamy ostrzał. Mamy też więcej z tego co widzę siły pocisków, mamy większy zasięg. Dyscyplina, atak, zwarcie, obrona, zwarcie, więc jak dla mnie bardzo ładny regiment. Nie mamy tutaj jakichś takich umiejętności, ale jednak jest ten łamacz tarcz, więc jak dla mnie spokojnie wystarczająca zmiana w regimencie. Jeśli chodzi o widma, mamy w trzech rodzajach. Mamy widma standardowe, widma z podwójną bronią i oczywiście widma z wielkimi mieczami. Teraz zacznijmy po kolei. Jeśli chodzi o standardowe widma, z takich najważniejszych rzeczy to na pewno umiejętność skradania, czy możecie sobie zakraść przeciwnikowi na plecy, ostrzelać go, potem zaatakować go zwyczajnie, na przykład atak zwarciu, bo statystyki tutaj są dosyć dobre, bo atak zwarciu 40, obrona zwarciu jest mniejsza, więc jeśli będziecie walczyć z jakimiś twardymi jednostkami typu krasnoludy, to taki atak zwarciu frontalny może być dla was trochę klęskowy i po prostu zginiecie. Pancerz też nie jest tutaj za wysoki, więc zwracajcie na takie rzeczy uwagi, bo to, że to jest jednostka hybrydowa, to nie znaczy, że ona jest też przepotężna na przykład w każdym wariancie. Na przykład oni są mega potężni w tak naprawdę dystansowych atakach, bo po pierwsze czas przeładowania jest szybki, te obrażenia są naprawdę konkretne. Więc na takie rzeczy zwracajcie uwagę. Walka na przykład widmami w zwarciu to przeważnie dla mnie moim zdaniem jest ostateczność. Gdy faktycznie amunicji braknie, walka jest bardzo długa i trzeba po prostu jakąś tam jednostkę jednak wysłać do walki zwarciu, no to wtedy wysyłamy te walki do walki zwarciu. Tym bardziej, że tutaj nie macie premii do walki zwarciu, jeśli chodzi o bonusy w tych standardowych widmach. A na przykład już wy widma z podwójnymi bronią, to tutaj już macie oczywiście taką premię, więc to jest na przykład ta różnica, bo premia plus 8 do piechoty to naprawdę jest sporo. Różnice też między tymi widmami a tymi widmami tutaj jest atak zwarciu, siła broni, premia do szarży. No może to są jakieś nieduże różnice, ale mimo wszystko te różnice jednak są. No i ta premia do szarży plus 8 to jednak sporo, no bo to jest 1/4 statystyk, więc jak dla mnie ok. Mamy też oczywiście widma z wielkimi mieczami. No i tutaj macie też premię do piechoty i nawet dosyć sporą, bo tu już macie 14, a nie 8. Więc widzicie, że są też różnice między tymi jednostkami. Warto zwracać uwagę na te różnice, bo tutaj na przykład jest, że widma z wielkimi mieczami mają wszystko na plus względem wszystkich tych słabszych widm. Więc to jest na przykład duża różnica i jak dla mnie wykorzystywanie i wtedy rekrutowanie tylko z wielkimi mieczami ma największy sens, bo mamy największe zastosowanie i największą premię przeciwko piechocie i tak samo jeśli chodzi o siłę pocisków, to i tak wszystko zostaje tak samo, więc dla was to jest żadna różnica, więc lepiej widma z wielkimi mieczami. Jeśli chodzi o nadrekrutowanie armii, możecie same widma z wielkimi mieczami rekrutować i nie ma żadnego problemu. Wykorzystajmy teraz nasze jednostki w strzale. Najlepiej byłoby tak naprawdę bohatera nam wysłać do przodu, a strzelcy zrobią robotę. Tym bardziej, że tutaj przeciwnik nie ma specjalnie jakiejś potężnej armii, więc chłopaki strzelać. Tym bardziej, że muszą jeszcze wejść pod górkę. Mogłem jeszcze ich wyżej ustawić i w ogóle byśmy ich tam sobie wystrzelali.
O, możemy zobaczyć, jak Malekith tutaj ich ciśnie. I wy przeciwko mnie. Możemy użyć jego tutaj podmuchu. On ma taki dosyć szeroki stożek, no więc tutaj nie będzie szału. O, i tutaj już nasze widma. Zobaczycie, teraz akurat widma będą walczyć z biczownikami, więc tu jest różnie. Też ostatnio jedna osoba pytała, czy trzeba przełączać, żeby te statystyki działały. Nie, nie trzeba przełączać. Tym bardziej, że są niektóre oddziały, które będą strzelać i walczyć wręcz. To po prostu te hybrydy. Akurat tu trafili na tych, co mają premię do walki z piechotą. Więc tutaj sobie chłopaki troszkę poradzą. Tu widzicie, że właśnie jeszcze jest ostrzał z kurz. Więc te jednostki hybrydowe są naprawdę kozackie. Z tego względu, że jednak ci strzelają, ci tam walczą wręcz i jest naprawdę największe wykorzystanie. Warto i tak mimo wszystko zarządzać tymi jednostkami. No jak macie dużo strzelców, no to musicie robić tak, żeby ci strzelcy jak najszybciej byli wolni. No tutaj kusze są ładnie ustawione, żeby tutaj łoić akurat berserków. No widzicie, większość już została wystrzelane, w ogóle już tutaj jest prawie pod bitwie, bym powiedział. Nawet Malekith się tutaj już nudzi. Tu jedynie wykorzystanie to moglibyśmy ten podmów puścić. Zawsze coś tam powiedzmy zrobi, moglibyśmy zrobić ten wir, no ale ten wir to już wtedy lepiej byłoby przesunąć te nasze jednostki stąd. A że mamy szybkie jednostki, to możemy szybkie naprawdę w miarę przesuwać. No teraz jeszcze mordeczy się tutaj załączyło, to już w ogóle te statystyki, zobaczcie sobie jak mają pobijane, nie? Te wielkie na przykład widma z wielkimi mieczami. No to tutaj już jest kozak. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? No w sumie jeśli chodzi o walkę, no to te widma walczą tak standardowo. Mamy z 2 mieczami z tego co widzę. No też oni tą kuszą często gdzieś tam używają. Wiadomo, tutaj powiem wam szczerze, nie było jakiejś mocnej tej piechoty, więc też bez szału, ale jeśli chodzi o strzał, oni mają bardzo szybkie przeładowanie i te obrażenia są naprawdę konkretne. Więc idziemy w takim razie dalej. Starucha Heleborn i kolejne jednostki, jak widzicie, kawaleria. Z kawalerii może tutaj nie ma dużo tych jednostek, ale mimo wszystko zawsze coś tam jest. Jeśli chodzi o staruchę, czyli piechota z mieczami, no lord dosyć mocny, z tego względu, że tutaj mamy premię przeciwko piechocie, zatrute ataki, no bo to jest taka elfia wiedźma, bym powiedział w skrócie. Heroiczny zabójczy cios, dodatkowo mamy właśnie wiedźmi napar, 3 razy można go użyć, mamy jeszcze spojrzenie Kaina, czyli jeszcze więcej zwiększenia tutaj statystyk naszym wszystkim jednostkom. Trochę takie zaciągnięte z właśnie wiedźmiego naparu, ale naprawdę jest to mega potężne. Ona sama w sobie jest mega potężna do walki z warciu. Mamy również tutaj odporność fizyczną. Przeklęte ostrze, czyli zadaje po prostu obszarowe obrażenia. Również amulet mrocznego ognia, czy odporność na magię na nasze jednostki, 35 metrów z takich unikatowych itemów. Oczywiście szał standardowo, krwawy szał, czyli po prostu etapy zwiększania swoich tutaj obrażeń, gdy walczy. Więc jak dla mnie naprawdę super. No i co? O niej chyba tyle. No to jest wojowniczka, więc tutaj nie musimy dużo o niej mówić. Wzmacnia nasze jednostki, gdy mamy oczywiście unikatowe itemy. No i odpalimy po prostu spojrzenie Kaina, to też jest dosyć spoko. Jeśli chodzi o jeźdźców, mamy jeźdźców mroku, którzy są dosyć szybkimi jeźdźcami. Statystyki są może nawet nie najgorsze jak na taką jednostkę z pierwszego tieru. No, ważną na pewno rzeczą jest to, że jest straż przednia, więc macie bardzo fajną jednostkę na zastosowanie na strzelców, artylerię, na wjazd w plecy piechoty jakiejś mocniejszej. Naprawdę spoko to wychodzi. Dyscyplina pancerz malutki, ale prędkość i szarża robi gdzieś tam większą robotę. No i też koszt jednostki jest, no jest po prostu bardzo tania jednostka, więc też nie oczekujmy nie wiadomo czego. Zastosowanie oczywiście, tak jak mówiłem, znaczy strzelcy, artyleria i wjazd na przykład na jakąś tam piechotę. Można też starać się na przykład zatrzymywać kawalerię jakiegoś średniego rodzaju i wtedy spokojnie możecie sobie na przykład strzelcami ich wystrzelać. Są jeszcze jeźdźcy mroku z tarczami. Tutaj różnice są tak naprawdę więcej obrony zwarciu i tylko tarcza. Tylko że to jest tarcza też, która ma 35 bloków, więc też bez jakichś większych szałów. Ale mimo wszystko mieć 35% bloku przy takich statystykach jednak pancerza to i tak jest sporo.
Więc oczywiście jak macie możliwość, to lepiej tych starczami rekrutować, choć jeśli chodzi o tą kawalerię, to jak ja oczywiście grałem mrocznymi elfami, ja grałem już parę razy, tak dosyć dłużej, to szczerze powiedziawszy tej kawalerii w ogóle nie używałem. Jest po prostu dla mnie zbędna. Zastosowania oczywiście te same. Są rycerze na zimnokrwistych. To już bym powiedział, że jest coś konkretniejszego. Tylko z nimi jest taki problem, że jeśli gdzieś się tam zatrzymają w jednostkach, może być z nimi problem, że po prostu gdzieś tam polegną. Tutaj jeśli chodzi o rycerzy na zimnokrwistych, macie premię do walki właśnie przeciw dużym wrogom i ta premia jest dosyć spoko, bo też plus 14 jeszcze dodatkowo tej premii. Oczywiście w umiejętnościach pierwotny instynkt, przez to, że to są jednak jednostki zimnokrwistych. Pancerz nie najgorszy, mamy też tarczę, 35% bloku, dyscyplina ok. No niestety na zimnokrwistych często mi gdzieś tam doskwierała prędkość. Tym bardziej, że przy mrocznych elfach tak bardziej mobilna armia by się przydała jak dla mnie. Ale no tak mamy, to i też nie ma źle, bo jednak to jest jednostka przeciw dużym jednostkom. Choć jeśli chodzi o duże jednostki, to sądzę, że przy mrocznych elfach nie ma problemu, no bo strzelcy robią naprawdę ogromną tutaj robotę. Zastosowanie, szczerze powiedziawszy, na każdą jednostkę, bo na piechotę jak też się gdzieś tam szarża wleci, no to też z piechotą sobie w miarę poradzą. No unikamy halabardy, włóczni standardowo, jak to na każdej kawalerii. Jeśli chodzi o czarnoksiężnicy ognia zagłady, no tu mamy dużo plusów, bo mamy zatrute ataki, mamy magiczne ataki, mamy odporność fizyczną 40%, prędkość jest dosyć niezła, premia do szarży, siła broni też naprawdę na ładnych tutaj statystykach, jest straż przednia, mamy też szał, no i mamy dwie umiejętności, które możemy rzucić. Ta jedna umiejętność, oczywiście rozkład duszy, to już pewnie znacie. Jest to mega mocna umiejętność zdjęcia pancerza, siły broni, obrażeń z przebijających. Pamiętajcie, że rzucicie to, walczycie z warcią, zdejmujecie jeszcze trucizną kolejne 15% i już naprawdę przeciwnik jest powiedzmy zmiażdżony. Jedynie ten ostrzał jak dla mnie jest taki sobie. Nie jest to jakieś tam gdzieś tam moje ulubione zaklęcie. Ten ostrzał byłby spoko, gdyby tych jednostek było bardzo dużo koło siebie i wtedy on naprawdę dosyć dobrze wychodzi i miały duży pancerz. Takie czarne na przykład orki, które mają sporo pancerza, nie wiem, jacyś tam kozacy ciężko zbrojni od na przykład Kislewu, no do tego faktycznie by się gdzieś tam poczuło te zaklęcie, a tak to niestety większego szału nie ma. Jednostka dobra, bo to jest magiczna kawaleria. Szczerze powiedziawszy, możecie jej wykorzystywać prawie na wszystko, prócz potworów i lordów. Jeśli chodzi o regiment, bo oczywiście taki mamy, to są żniwiarze Slanesha. Różnica między tymi jednostkami, mamy takie więcej dyscyplin obrony, zwarcie, atak, zwarciu, czyli standardowo. Ale różnica, jaka jeszcze tutaj oczywiście jest, no to jest kradzież dusz. Czyli leczymy sobie tą jednostkę, zadajemy obrażenia przeciwnikowi. I mamy też słowo bólu, czyli zdjęcie celności i atak zwarciu przeciwnika. No jak dla mnie to takie sobie, bo i celność i atak zwarciu to tak się ze sobą nie łączy. Raczej atak zwarciu i obrona zwarciu byłoby zdecydowanie ciekawszym zastosowaniem. No ale tak mamy, no to cóż, to są takie powiedzmy różnice. Jeszcze są rycerze hebanowego szponu. No jeśli chodzi akurat o nich, to powiedzmy jest taki... Może w sumie nawet wpierw zacznijmy od tych mrocznych rycerzy standardowych, a potem omówimy ten regiment. To jest jednostka taka, bym powiedział, przeciwpiechotna, bardzo fajne przebicie pancerza. Jak widzicie, mamy tutaj jakieś buławy. No wydaje mi się, że to można podciągnąć pod jakąś buławę. Jednostka też spoko z tego względu, że jest sporo pancerza, ładna dyscyplina, prędkość, tak jak mówię, taka sobie. Ale atak, zwarcie, obrona, zwarciu, siła broni i przebijające pociski. Znaczy przebicie pancerza to jest naprawdę mega duży plus tej jednostki. No i też 48 jednostek, więc te obrażenia są dosyć, bym powiedział, konkretne w czasie. Jeśli chodzi o akurat regiment, no to różnice mamy tak naprawdę takie, że mamy więcej właśnie pancerza, a czy więcej dyscypliny, a tak zwarcie, obrony, zwarciu o 10, ale też z tego co widzę mamy tutaj akurat mistrzostwo mordu, więc to jest naprawdę spoko. Dyscyplina wynosi więcej niż rozbita, no to dostają tego bonusa, czyli w sumie mają go bardzo długo. No wtedy ponad 115 dyscypliny wyciągają, więc jest jak dla mnie mega kozak. Zastosujmy w takim razie te jednostki do ataku zwarciu. No tutaj mamy halabard trochę, więc jakiegoś większego szału nie będzie. I widzę, że my musimy zaatakować, no to zaatakujemy pierwsi. No te jednostki mają ten sam atak, więc dajmy tutaj, tu damy tu. Magicznych może rzucimy też tutaj, dwa oddziały, dwa tutaj. Jeszcze naszą Heleborn tutaj musimy wysłać. No.
może zróbmy tak. Przyspieszmy to trochę. No tutaj akurat, jak wiecie, szarżujemy w halabardy włócznie, to szału z tej jednak kawalerii nie będzie. Tu akurat mamy, wiecie, tych z tego ognia, więc tutaj też byśmy mogli osłabić od razu przeciwnika. I wtedy zyskujemy naprawdę bardzo dużo. Tu jeszcze zimne krwiste już atakują. No one się, tak jak mówię, one się jednak trochę wleczą, więc musicie zawsze to wybalansować. Ale jak już się dowleczą, to już będą ładne obrażenia. Jak zimnokrwiste, to wiecie, robią naprawdę ogromną zagładę. Tym bardziej jak czytałem w książce, to już w ogóle tam są tak przebustowane, że... Śniadanko przywieźli. A ładne te pelerynki mają, jakoś tak mi się mega podobają te jednostki. Z wyglądu bardziej mi się podobają niż z zastosowania, ale... Ci tu fire robią. Dobra, jeszcze nasza starucha, ale gdzie ona tu zaginęła w akcji? A, ona tu walczy. No i teraz na przykład takie wzmocnienie puszczamy sobie na jednostki. Wiadomo, oni tam furię dostaną, ale... W ogóle jak ją zboostujemy, to zobaczcie, ile ona sobie stat wyciąga. 987 ataku bez żadnych itemów. I tam na takim małym poziomie, więc naprawdę kozak, nie? No to jest naprawdę mega mocny boost. Ona jest dosyć potężna, jak się wie, jak ją wykorzystać i ma się dobre jednostki dobrane, to jest naprawdę kozak. Idźmy w takim razie może dalej. Przechodzimy do Morathi i potworków. I jeszcze tutaj jest artyleria, więc naprawdę jest co omawiać. Jeśli chodzi oczywiście o Morathi, no to Morathi jest tutaj czarodziejką pomieszaną tak naprawdę z domeny cienia i tak samo domeny mrocznej magii. I jeszcze mamy połączenie domeny śmierci. Więc dosyć ciekawe połączenie, choć szczerze powiedziawszy z domeny akurat mrocznej magii to jak dla mnie dostała jedno z najgorszych zaklęć, jakie mogła dostać. Ale znowu z domeny cieni mamy wir, czyli dosyć mocne. Mamy też z śmierci osłabienie przeciwnika, więc jak dla mnie chociaż na tym gdzieś tam zyskujemy. Jeśli chodzi o nią, może damy ją tutaj do słoneczka, proszę bardzo. Jeśli chodzi akurat o nią, mamy tutaj skuteczność przeciwko dużym wrogom. Z takich ważnych jeszcze rzeczy, no nie, ucieka mi coś tutaj. Mam plus 15 premii właśnie skuteczności, mamy też na przykład domenę śmierci, domenę właśnie mrocznej magii, więc jak wykupimy sobie od razu te zaklęcia, mamy leczenie naszych jednostek, osłabienie pancerza przeciwnika, więc jak dla mnie to jest na przykład duża gdzieś tam jej zaleta na pewno. Z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o artefakty, mamy klątwę obszarową, zdjęcie obrona i ataku zwarciu wszystkim przeciwnikom, no w zasięgu 35 metrów, więc jak dla mnie spoko. Odporność na ostrzał, odporność na magię. Statystyki nie są jakieś mega konkretne, z tego względu, że tutaj pancerza jednak jest mało, bo to elfia wiedźma, więc no tak to niestety wygląda. Jak dla mnie Morathi jest też mimo wszystko dużym plusem, no bo jest jednak czarodziejką, więc magia robi w tej grze największą robotę, jak wiemy oczywiście jak jej używać. Więc jak dla mnie naprawdę spoko. Nie pamiętam właśnie, czy ona jest na zimnokrwistym, czy ona jest na smoku finalnie, ale to tam... A nie, ona jest chyba na tym latającym, okej. Na latającym jest finalnie, więc spoko. Przejdźmy w takim razie do jednostek po kolei. Może harpię sobie weźmiemy na początek. Harpie, bardzo prosta jednostka, mamy oczywiście regiment, no regiment wygląda mega kozacko jak dla mnie. Jeśli chodzi o zwykłe harpie, tutaj mamy słabą dyscyplinę, słabo pancerz, ale prędkość jest dobra, siła obrażeń jest ok, obrona zwarcia jest nie najgorsza. Jednostki wykorzystujemy najlepiej na artylerię, na strzelców, na kawalerię, a na przykład też możemy dobrze wykorzystać na piechotę, gdzieś bardziej na atak z plecy, z flanki, z frontu. Znaczy z frontu może nie, ale gdzieś tam z boku możemy spokojnie atakować, więc jak dla mnie duży plus. Jeśli chodzi o regiment, różnicę mamy tak naprawdę taką, że mamy ucztę dla wron, czyli leczenie na sekundę, gdy walczy w zwarciu. To jest dosyć dobre, bo oni zadają dobre obrażenia, więc w większości jednostek sobie możemy je podleczyć bez żadnego po prostu problemu. I różnice jeszcze jakie tutaj mamy, że wywołują terror, z tego co widzę, właśnie budzi strach, więc to jest na pewno dosyć dobre
plus dla nich. No i szczerze, jeśli chodzi o statystyki, mamy więcej dyscypliny, więcej atak zwarciu, obrony zwarciu, więc jak dla mnie naprawdę spoko. Jeśli chodzi o harpie, odłóżmy je tutaj na bok. I przejdźmy może w takim razie teraz do dzikich manticore, czyli czegoś, co osobiście za specjalnie nie lubię ze względu szybkiego wpadania w furię. No i ta furia też bardzo długo trwa, bo też 40 sekund furii. Plus jest na pewno odporność na ostrzał, statystyki są powiedzmy takie nawet znośne. Jednostka mimo wszystko dobrze gdzieś tam sobie radzi w walce zwarciu z piechotą, ale ta furia jednak jest powiedzmy bardzo tutaj uciążliwa, jeśli chodzi o walkę. Więc no dla mnie ta jednostka jest taka sobie. No zastosowanie najlepiej strzelcy, artyleria, bohaterowie, no piechota, ale też oczywiście taka jakaś nie najwyższych lotów, no bo ta dyscyplina jest bardzo niska i to zdrowie jak szybko gdzieś tam spadnie, no to wpadnie jednak w tą furię. No bo tutaj musi mieć mniej niż 75%, to trochę mało. Inaczej gdyby jednak to było gdzieś powiedzmy na 50% dopiero by się pierwsza furia odpalała, to byłoby raczej wygodniej. No ale tak to wygląda. Przejdźmy teraz może do kolejnych jednostek. Może hydra bojowa, jak już się tutaj tak wyrywa. Hydra bojowa ma wiele zalet. Po pierwsze mamy regenerację i to jest na przykład bardzo dobre. Mamy ognisty oddech 3 razy do użycia, też jest moim zdaniem bardzo przydatne. Również mamy odrastające głowy, czyli regenerację, czyli dosyć mocne leczenie. Poniżej 50% bazowych PZ się odnawia, więc jak dla mnie mega kozackie. Odporność na ostrzał też jest spore. Życia jest nawet dużo, prawie 10 000 to naprawdę sporo. Statystyki pancerz, dyscyplina, no to jest troszkę kruche mimo wszystko i obrona zwarciu jest mała, więc najlepiej, żeby jednak ta jednostka miała jakieś wsparcie w boju. No bo obrona zwarciu jednak robi swoje, jak jest naprawdę małe wartości są tej obrony zwarciu, no to często wiele jednostek jest w stanie szybko pokonać nawet takiego potwora. Ale mamy regenerację, mamy odporność na ostrzał, więc to też jest duża zaleta. Jednak to jest duży potwór, więc łatwo go byłoby trafić strzelcami. No ale na strzelców to zawsze się znajdą inne potworki, więc nie ma większego problemu. No zastosowanie, szczerze powiedziawszy, prawie na każdą jednostkę, bo tylko nie mamy tutaj na przykład premii przeciw dużym, więc najlepiej raczej kawaleria, piechota, potwory jakieś tam też można gdzieś tam zaczepić, ale na potwory mamy tutaj właśnie karbidys. No tutaj mamy premię na potwory plus 30, więcej życia, lepsze statystyki, zatrute ataki, więc na potwory tutaj zdecydowanie najlepiej się sprawdza. Piękna paszczka jeszcze jest. Jak widzicie, to jeszcze mamy regiment, o którym zaraz też chwilę powiem. No tutaj mamy zdecydowanie większy plus, z tego względu, że jednak wiecie, no jest to jednostka, no coś mi przeskakują te statystyki. Mamy też schowy otchłani, czyli zdjęcie dyscypliny przeciwnikowi. Tutaj nie posiadamy regeneracji, ale to jest jedna z najmocniejszych tutaj jednostek zdecydowanie na walkę z potworami, więc do tego najlepiej jest wykorzystać. Do walki standardowej też możemy wykorzystać na jakąś tam piechotę, na kawalerię też mega dobrze się sprawdza akurat ta jednostka, więc dosyć spoko, też dużo jednak tego życia jest. No nie mamy tego leczenia, ale mimo wszystko jednostka jest mega kozacka. Wróćmy jeszcze tutaj do tego regimentu na chwilę, bo to jest oczywiście jednostka ta, co tutaj, czyli hydra bojowa, ale po prostu sontarski chłód. Na pewno plusem jest to, że jednak mamy odmrożenie. Mamy 3 też oczywiście użycia tego. Mamy regenerację, mamy tak samo odrastające głowy. No i szczerze powiedziawszy, z takich większych jeszcze różnic na pewno dyscyplina, obrona zwarciu i atak zwarciu. Ale tak mimo większego gdzieś tam szału nie ma, bo spowolnienie. No spowolnienie jest ok, bo często może się przydać, jakbyśmy chcieli szybko spowolnić bohatera, który jest powiedzmy na koniu, żeby go wystrzelać, nim on się gdzieś tam wtopi w nasze jednostki i nam zablokuje się strzał, więc do tego na przykład jest spoko. Kolejny potwór, no oczywiście czarny smok. No powiem szczerze, czarne smoki są mocne, mają bardzo ładne zionięcie. Statystyki są nie najgorsze, bo jednak siła broni jest spoko, duże przebicie pancerza. No i tak powiedzmy dosyć zbalansowane, jest to jednak jednostka latająca, mamy odporność też na ostrzał 25%, no ale dla mnie smoki w większości się wykorzystuje na bohaterów, lordów, czasem na inne też potwory, ewentualnie właśnie szybko dobrać się do strzelców, wmieszać się właśnie w walkę z piechotą, do tego gdzieś tam moim zdaniem najlepiej się sprawdzają. Przejdźmy w takim razie jeszcze tutaj do ołtarz skrwawienia.
Ołtarz skrwawienia, czyli mamy tutaj meduza, która zadaje bardzo ładne obrażenia, która oczywiście strzela. Mamy też premię przeciwko piechocie, jeśli chodzi o zwykłą walkę, no bo to jednak jest taki rydwan, no to wiecie, to możemy poszaleć, jeśli chodzi o rydwan. Z takich na pewno ważnych rzeczy odporności mamy dużo, bo mamy odporność na przykład na magię, mamy odporność na ostrzał po 25%, no i mamy aury dwie. Mamy aurę, która wzmacnia nasze jednostki i aura, która osłabia przeciwnika. Więc to jest przydatne, to tym bardziej, gdy mamy jakieś takie dłuższe walki z dużą ilością armii, no jest to przydatne. Choć szczerze powiedziawszy, no te ołtarze też nie są wybitnie szybkie, ale mimo wszystko tego życia też w tym rydwanie jest, jednak ta meduza też strzela, a te strzelanie meduzy jest też bardzo przydatne, co zobaczycie w praktyce. Jednostka, powiem szczerze, to jest taka wsparciowa, więc tam bardziej do wsparcia się nadaje. Mamy jeszcze skrwawioną meduzę, czyli standardową do ostrzału. Mamy też premię do walki właśnie z przeciwnikami. Skuteczność przeciw dużym wrogom. Więc jak dla mnie naprawdę bardzo fajna meduza. Możecie doomstackować meduzy i pokonacie każdą armię. Nie ma po prostu opcji, żeby nie wygrać meduzami. No jak też oczywiście dobrze się ustawicie, bo to też jest ważne. Tutaj statystyki są dobre. Najgorszy gdzieś tam wada, powiedzmy, tej jednostki to jest pancerz. Że tego pancerza jednak nie ma sporo, ale gdyby jeszcze miała dużo pancerza, to już w ogóle byłoby przegięcie. Zobaczycie też dlaczego, bo strzelanie jest trochę takie niestandardowe. I te strzelanie jest naprawdę bardzo mocne. Z takich ważnych rzeczy, no jednostkę możecie prawie do wszystkiego wykorzystać, więc... I mamy oczywiście regiment, który jest tutaj mega podkręcony, bo względem regimentu mamy prawie 100 siły pocisków więcej dyscypliny, atak zwarciu, obrona zwarciu. I z takich jeszcze ważnych rzeczy mamy coś takiego właśnie jak skowyt zawiści, czyli zadawanie obrażeń przez 7 sekund 90 do 180 wszystkim wrogom dookoła. To jest naprawdę mega mocne. No i sama meduza też jest tutaj mocniejsza niż w standardzie, więc jak dla mnie mega spoko. Pamiętajcie, że też meduzy mają magiczne ataki, więc tam naprawdę dużo to daje. Zastosujmy już może jednostki w walce. Choć jeszcze mamy balisty rozpruwacze, czyli bardzo podobna jednostka jak mieliśmy właśnie u elfów wysokiego rodu. Takie balisty, katapulty, no balisty można powiedzieć, to po prostu są balisty. Broń polowa, która ma właśnie ostrzał standardowy, pojedynczy, no i oczywiście karta, czyli na wiele jednostek. No przeciwnik do nas sam przyjdzie z tego względu, że mamy strzelców. I leci, kto złapie, kto złapie. A, złapali powiedzmy. Możemy teraz też wykorzystać meduzy, wyślimy na przykład te pierwsze. Harpie sobie zostawimy na razie, na spokojnie. Tak, fajnie strzelają, bo strzelają w jednostki, które nie mają pancerza, więc tak znalazł. Choć oni mają dobre przebicie pancerza i mają premię przeciwko właśnie piechocie. O, proszę bardzo, to właśnie są meduzy. Jak jakieś Gwiezdne Wojny normalnie. No dlatego mówię, że meduzami możecie rozwalić wszystko. Tym bardziej jeśli ktoś ma dużo tych jednostek, to tym bardziej na luzie to zrobić. A Hedry to jest po prostu pogrom na mapie. Możemy jeszcze harpie wysłać, żeby było ciekawiej. A proszę bardzo, meduzę nam tutaj zaatakowali. A meduza do walki z warciu też sobie dobrze radzi. To. Możemy wsparcie wysłać. Jest to, że jedna meduza może bardzo dobrze drugą meduzę chronić, więc tu nie ma naprawdę czym się gdzieś tam przejmować. No i coś tutaj, ten strzał nie wyszedł. Tu będzie ładny strzał za chwilę. Jeśli meduza się ogarnie. No proszę bardzo, jak ładnie tutaj trafione. A to tylko jedna meduza strzeliła.
No wydaje mi się, że to tyle i nie będziemy już marnować specjalnie czasu na animację, no bo jednak animację widzieliście, co jak wygląda. Może jeszcze tutaj Manticory, ale Manticory też już były pokazane, jak dobrze pamiętam, przy zwierzę ludziach, więc proszę bardzo. Wskakuje gdzieś tam w meduzę. O, tu możemy na przykład wykorzystać jej aurę. I proszę bardzo, jak tutaj jeszcze życie szybko schodzi dodatkowo. Jeszcze bohater jest, dlatego nas tak tutaj biją. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. Został nam Rakard, czyli poskramiacz potworów. Dlatego tutaj są jednostki z jego gdzieś tam ekipy, które możemy rekrutować. Sam Rakard jest dosyć mocny, nie dość, że dyscyplina plus 16, odporność na obrażenia. Mamy obronę zwarciu, zdjęcie przeciwnikowi, usuwa terror, strach. Mamy też Beach, który zadaje tutaj ładne bonusy. Poganiacz bestii, czyli dodatkowe wzmocnienie przeciw dużym wrogom. No on jest idealny właśnie do walki z dużymi potworami. No po to został poskramiaczem bestii, żeby jednak, wiecie, poskramiać te bestie. Sam Rakard jest dosyć ciekawy, bo jednak zaczyna w lustri, więc można się nim naprawdę dosyć ciekawie pobawić w kampanii. Ta kampania u niego nie jest aż taka prosta jak u niektórych, powiedzmy, mrocznych elfów. Dajmy go tutaj, bo te statystyki mi potem uciekają. Nie wiem dlaczego. A wasz. Z tymi statystykami to różnie jest. No oczywiście odpieranie szarży, no bo mamy włócznie. Z takich ważnych rzeczy mamy też odporność na obrażenia i obronę w zwarciu, jeśli mamy zbroję. Z Karont Kar, no odporność na ostrzał standardowo. No i jak dla mnie jest dosyć fajny. Jak dobrze pamiętam, on jest chyba na zimnokrwistym finalnie, więc też te statystyki wtedy gdzieś tam wzrastają, jest dosyć szybszy. Chyba 66 prędkości wtedy wyciąga. Jako tako bardzo ciekawy, musiałbym kiedyś nim dłużej chyba kampanię zagrać, bo to jest jeden z takich ciekawszych też elfów. Tym bardziej, że ma jednak trochę podgórkę na początek. Więc zobaczymy, może akurat uda się też kampanię nim zagrać. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Dziki Stegadon, no czyli oczywiście zaciągnięty od jaszczuro ludzi. Oczywiście jest tu furia, jak to zwykle niestety jest u właśnie jaszczuro ludzi. Furia też szybko się gdzieś tam załaduje. Odporność na ostrzał, bo jednak jest troszkę opancerzony. Premia do szarży, no bo wiecie, pierwotny instynkt, czyli przeważnie te nasze zimnokrwiste potwory i tak dalej, i tak dalej. Takie bardziej z dinozaurawatych, o, może tak. Duży pancerz, prędkość nie najgorsza, dyscyplina trochę mała. Ale premia przeciwko piechocie, ładne przebicie pancerza, ładna szarża, więc też zobaczycie, co potrafi. No najlepiej piechota się sprawdza. Do walki z potworami może tak szału większego nie ma, bo nie mamy żadnej premii. No i też tak może być różnie z tymi potworami, więc najbardziej piechota. Kawalerię też możecie gdzieś tam próbować atakować. Dzika wywerna. No dzika wywerna trochę taka smokowata, wygląda jak prawie smok. Z takich ważnych na pewno rzeczy, jeśli chodzi o nią, to mamy tutaj atak właśnie zatruty. Mała obrona zwarciu, więc lepiej mieć jakieś wsparcie dla tej jednostki. Też szybko wpada w furię, 450 siły broni. Właśnie obrona zwarciu jest bardzo mała i pancerz i dyscyplina to w miarę ok. Odporność na ostrzał oczywiście też posiadamy. Najważniejsze to na pewno jest, że mamy zatrute ataki, dobra jakby siła broni, dobra szarża i prędkość. Obrona zwarcia jest tutaj dużym problemem i dyscyplina, więc na to warto zwrócić uwagę, żeby też tej jednostki nie dać za specjalnie otoczyć. Ale zastosowanie, szczerze powiedziawszy, na każdą jednostkę, bo jak mamy zatrute ataki, to też z potworami spokojnie sobie gdzieś tam poradzi i ta szarża jest dobra, no bo szarżę najlepiej na piechotę wykorzystywać. Jeśli chodzi o dzikiego mamuta, no dziki mamut w większości jest to jednostka przeciwpiechotna. Mamy dużą właśnie szarżę, mamy siłę broni kozacką, mamy też tutaj właśnie premię przeciwko piechocie 34, więc też nie najgorzej. No problemem jest oczywiście też furia, no i też pancerz, tylko że tutaj życia też jest dosyć sporo, więc ta furia jednak gdzieś tam wpadnie w nią trochę później, bo jednak musi trochę tego życia mu tutaj zejść, więc jak dla mnie ok. No ale tak jak mówię, ja strasznie nie lubię tej furii, chyba że gramy jeszcze ludźmi i mamy możliwość zapanowania nad tą furią, no to jeszcze jest coś więcej szansa porobić. Dziki Kanozaur, no to jest bardzo fajna jednostka, z tego względu, że dużo pancerza, dyscyplina jest też na tym samym poziomie, prędkość nie najgorsza, ale jest bardzo fajna skuteczność przeciw właśnie dużym wrogom. Masz 35, mamy właśnie szał, czyli zwiększenie obrażeń naszej jednostki. No też furia jest, ale też no niestety tak to wygląda. Ale naprawdę bardzo fajna jednostka i tym bardziej, że ona się fajnie sprawdza na potwory, więc dla mnie naprawdę duży plusik. Teraz przejdźmy do takich bardziej oddziałów. Dzikie, zimnokrwiste, no to też już
w sumie nie było jeszcze, ale są bardzo podobne do tych zwykłych, swoich standardowych. Tutaj mamy pancerz spory, dyscyplina jest nie najgorsza, najgorsza oczywiście jest furia, ale ładne obrażenia przebicia pancerza. Najlepiej wykorzystywać na atak w plecy, na przykład jeśli chodzi o jakąś mocniejszą piechotę. Taki frontalny może niekoniecznie, bo mało życia, więc szybko gdzieś tam mogą jednak zjechać, tym bardziej, że obrona zwarciu też nie jest jakaś najwyższych lotów, ale zastosowanie artyleria, strzelcy, kawaleria, piechota, ale tutaj na piechotę trzeba gdzieś tam bardziej uważać. Można też starać się wykorzystać to na potwory, bo mamy jednak dobre przebicie pancerza, na lordów, gdzieś tam można coś tego próbować. Wybuchający paszczak. No, czyli paszczak, który wlatuje i wybucha. No, w skrócie. Tutaj nie ma żadnej techniki, technologii. No, po prostu najlepiej wlecieć w jak największą ilość piechoty. No, tam zadamy najwięcej obrażeń. Stado szablozębnych. No, akurat omawialiśmy ogry? Nie pamiętam już. Jeśli chodzi akurat o stado szablozębnych, z takich ważnych rzeczy na pewno prędkość jest dużym atutem, siła broni też jest atutem, premia do szarży też jest nie najgorsza, na pewno minusem jest dużym dyscyplina i pancerz. No tutaj trzeba uważać, też frontalny atak nie, ale jako wsparcie znakomita jednostka. Wielkie pająki. No wielkie pająki mają wiele atutów, bo po pierwsze mamy fajne przebicie pancerza, mamy zatrute ataki, dużo pancerza, prędkość jest nie najgorsza, dyscyplina może nie ma jakiegoś większego szału, ale tutaj chociaż nie mamy furii, więc możemy panować zawsze nad tą jednostką. Jest to trochę krucha jednostka, więc najlepiej ją się wykorzystuje na atak w plecy, atak strzelców, atak artylerii, atak na przykład kawalerii. No też ta jednostka ma straż przednią, więc możemy ją ukryć i zastosować dosyć ciekawie. Olbrzymie wilki. Jeśli chodzi o olbrzymie wilki, no tutaj jest na pewno największym minusem, to jest właśnie niestety pancerz. No pancerz jest tutaj bardzo mały, ale obrażenia, na przykład siła broni, premia do szarży bardzo ładnie, prędkość również. No obrona zwarciu i dyscyplina, co też nie jest najwyższych lotów, więc staramy się tych jednostek używać podobnie jak pająków. Większość tych jednostek tutaj trzeba używać jako po prostu atak na plecy, z boku, atak na artylerię, strzelców, kawalerię. Do tego gdzieś tam najlepiej się sprawdzają. Kolejna jednostka, dzikie niedźwiedzie. No i dzikie niedźwiedzie występują gdzieś tam w tych dwóch wariantach. Najpierw omówimy sobie te zwykłe, takie brązowe. Jeśli chodzi akurat o nie, mamy tutaj premię do... Chwila, bo mi to lodowate łapie. Może dajmy je tutaj. Jeśli chodzi... O nie, no co z wami jest nie tak? Niedźwiedzie, obudźcie się, co jest? Premia oczywiście do dużych przeciwników bardzo ładna, bo aż 30, jest to naprawdę bardzo duża wartość. Jakby tutaj pancerz był trochę większy, ta jednostka byłaby naprawdę mega dobra. Atak zwarciu, bardzo fajne statystyki, obrona zwarciu również. No minusem na pewno jest jednak ten pancerz i ten pancerz robi straszny problem. No jeszcze jakby było też więcej premii do szarży, ale pamiętajcie, że to też jest jednostka przeciw dużym jednostkom, potworom, więc ona nie potrzebuje jakby tej premii do szarży. No, takie jest założenie w praktyce. Więc jednostka najlepiej sprawdza się na potwory, kawalerię. No i tyle. Jeśli chodzi akurat o dzikie, tutaj kolejne nasze niedźwiadki, tylko lodowe. No różnicę mamy tego, że mamy aurę chłodu, czyli spowolnienie przeciwnika. Mamy więcej, widzę, siły broni, więcej premii właśnie przeciwko dużym wrogom. No i szczerze powiedziawszy, chyba takich większych za specjalnie różnic tutaj nie posiadamy. No mamy też mniej życia akurat na tych niedźwiadkach, no ale też tych niedźwiadków jest 4 mniej, no to w praktyce no musi to tak wyglądać. W takim razie co zróbmy? No zaatakujmy tutaj przeciwników. Wyślimy tutaj tak. No tych możemy rzucić tu, karta. No a karta to może na bohatera wyślemy. Nasze wybuchające czachy tutaj. Okej. No możemy jeszcze tu wysłać. No wywerny tutaj chyba pierwsze zaatakują. No wywerny zaciągnięte od orków. Dobrze, mięsko się musi zgadzać. No niech wskoczą akurat w takie jednostki, to jeszcze tam w miarę spoko, nie? Paszczaki biegną. No tu będzie problem, bo tutaj atakujemy włócznie, więc nasze jednostki się szybko rozsypują. O, paszczak leci. Paszczak! A tu umarł paszczak.
Czemu umarł paszczak? No tu też tak trochę niedźwiedzie będą miały słabo. Tu jeszcze mamuta mamy. Karonazaur. No mamut to jednak ma walnięcie, nie? Tutaj jest mega obszarowy atak. A tutaj jeszcze zapomnieliśmy o naszych tutaj przyjacielach. Ociężałych troszkę. Rakard gdzieś tutaj powinien być. A Rakard to tu się nie ma z kim bić. Zwierzęta tu już wszystko mu wybijają. Ale to uderzenie tym biczem było dobre. To przyznać, naprawdę było śmieszne. Jeśli chodzi o tworzenie armii na różnych etapach gry, no to na pewno najważniejsze rzeczy jak w standardzie to jest po prostu posiadanie jakichś bohaterów pobocznych, którzy zwiększają zasięg ruchu, regenerację armii, oczywiście czarodzieja, warto mieć co najmniej jednego w armii, tym bardziej jeśli chodzi o jakieś zastosowanie takie dosyć na większą skalę. Jeśli chodzi akurat o dostępną magię, to mamy bestii mrocznej, magii, śmierci, ognia, cieni. Jeśli chodzi o takie masowe, duże obrażenia na piechotę, no to oczywiście na pewno magia cieni, magia ognia, to są gdzieś tam najmocniejsze magie, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. No jeszcze magia śmierci też pod to podchodzi. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, magia na przykład domeny bestii zwiększa wam gdzieś wzmocnienie naszych jakby jednostek i tak samo wykańczanie przeciwnika troszkę powoli, na przykład tym stadem zagłady. Te zaklęcia znowu są tańsze, ale też dużo dają w późniejszym etapie, bo czasem potrzebujemy po prostu wykończyć wroga czasowo, niż na przykład tak na szybko. Otchłań cienia oczywiście jest bardzo potężna, jeśli chodzi o zadanie od razu obrażeń, z takich najważniejszych rzeczy. Pamiętajcie też o zaklęciach, które wzmacniają wasze jednostki, jeśli chodzi o magiczne ataki, płonące ataki, podstawową siłę broni, przebicie pancerza, bo takie zaklęcia też warto używać. Tylko też najlepiej te jednostki gdzieś fajnie ustawić, żeby jednak ten bonus otrzymywały. Pamiętajcie też o tym, że te bonusy są na dosyć długo, tam przeważnie 40 sekund do minuty, więc spokojnie możecie ustawić wszystkie jednostki koło siebie, wzmocnić je, a potem wysłać dopiero do ataku. Jeśli oczywiście jest taka możliwość i komputer was nie strzela jakąś artylerią, magią, to wykorzystujcie. Przejdźmy w takim razie może po prostu do już konkretnie jednostek. Z takich ważnych rzeczy na samym początku na pewno włócznie nam się przydają i powinniśmy rekrutować sporo jednostek strzelających. Bardziej mroczne łuski z tarczami niż mroczne łuski standardowe. Też szybko, jeśli chodzi akurat o mroczne elfy, możemy dostać się do widm z tego względu, że mamy po pierwsze czarne arki, po drugie mamy jakby mechanikę niewolnictwa, więc możemy szybciej budować budynki. I wtedy mamy szybciej na przykład takie widma, takie jednostki mocniejsze, więc warto wtedy takie widma szybko zrekrutować. Jeśli nie mamy możliwości zrekrutowania widm, możemy wziąć sobie zwykłych jakichś tam posępnych szermierzy, możemy wziąć sobie korsarzy z czarnych ark, których też możemy bardzo szybko zrekrutować. I taka armia spokojnie może sobie gdzieś tam poradzić. Możecie sobie wziąć na przykład latające harpie. Jeśli wiecie, że przeciwnik ma jakąś tam artylerię, a wy artylerii nie posiadacie, to akurat jak znalazł. Ewentualnie zamiast harpii możecie zawsze zastosować najtańszą kawalerię i ona też spokojnie sobie poradzi z artylerią. I macie tutaj kontrę tak naprawdę prawie na wszystko, tylko tutaj powinno się moim zdaniem znaleźć więcej jednostek strzelających niż po prostu piechoty walki zwarciu. Z tego względu, że wy przeważnie powinniście tankować, czy utrzymywać pozycję właśnie tymi jednostkami, zatrzymywać na przykład tą kawalerię, strzelcy powinni załatwić większość roboty. Ewentualnie magia, więc na tej zasadzie ja na przykład osobiście gram mrocznymi elfami i nigdy nie miałem żadnego problemu gdzieś tam przejść kampanię, więc u mnie tak to po prostu wyglądało. Na późniejszym etapie gry oczywiście są już tutaj mroczne łuski troszkę zastąpiane, korsarze z czarnych też już tak są moim zdaniem zbędni. I wtedy możemy iść albo w jakieś mocniejsze jednostki piechoty, jeśli potrzebujecie. Możemy iść w elfie wiedźmy, siostry rzezi, jeśli potrzebujecie na przykład coś na osłabienie. Te osłabienia też dobrze się sprawdza wtedy na bohaterów. Fajnie można wykorzystać te jednostki. Halabardy oczywiście można wymienić, czyli włócznie można wymienić potem na późniejszym etapie, ale to jest, powiem szczerze, z jednej strony ok, ale żeby też używać czarną straż na Garondu, to już musicie mieć, bo przeciwnik już musi mieć naprawdę bardzo mocne te jednostki, żeby było gdzieś to takie efektywne.
Z takich ważnych rzeczy na pewno widma powinny być rekrutowane, ale pamiętajcie, że we widmach najlepiej wystrzelać ile się da amunicji, a potem dopiero do walki zwarcie. I pamiętajcie, że widma z wielkimi mieczami mają najlepsze bonusy ze wszystkich widm, więc powinniście tak naprawdę doomstackować jak coś to, a nie ich po prostu mieszać. Ja tak kiedyś mieszałem, ale szczerze byłem jeszcze głupi, więc, więc tak po prostu gdzieś tam nie przemyślałem niektórych rzeczy. No a to niestety jest gra, gdzie trzeba jednak przemyśleć wiele rzeczy. Wtedy też możemy na przykład już włócznie grozy sobie wymienić. Możemy sobie tu jednostki już nawet całkowicie wymienić. Jeśli lubicie się gdzieś tam bawić zimnokrwistymi, to też jest fajna opcja, żeby wykorzystywać ich na przykład na potwory. Albo wziąć po prostu taką standardową zimnokrwistych już na piechotę. No ale na pewno musicie korzystać z meduz. Meduzy to jest wasza najważniejsza prawie jednostka. Meduzy, widma i oczywiście hydry. Hydry to są też wasze najważniejsze jednostki, więc wasza armia powinna się mniej więcej składać z czegoś takiego, powiedzmy. Tutaj można ewentualnie trochę sobie gdzieś tam powymieniać, ale tu macie teraz sobie, zobaczcie tak, kontrę na piechotę i kontrę od razu na tak naprawdę potwory, bo zdążycie je wystrzelać, nim one do was dolecą. Tu macie ewentualnie wsparcie na kawalerię, na piechotę, jeśli potrzebujecie ich tam wyłapać. No jeśli chodzi o hydry, no to jest kontra na wszystko. No i macie jeszcze dodatkową meduzę strzelające i one też zrobią naprawdę ogromną robotę. Mimo że sobie jak zerkniemy po tych jednostkach, nie ma aż takiego powiedzmy dużego wyboru. Powiedzmy rozszerzone można usunąć, machinę można na razie usunąć. Ta jazda też jest dla mnie całkowicie zbędna. Jeśli chodzi akurat o tą jazdę, no to tutaj jest kwestia tego, jak wolicie gdzieś tam kombinować. Ta jednostka jest z jednej strony dobrą jednostką, z tego względu, że macie na przykład dodatkową magię. Jeśli nie macie czarodzieja na przykład z śmierci, to wam się może przydać w wielu sytuacjach, ale mimo wszystko sama jednostka jest troszkę miękka, więc różnie z nią bywa. Może być bardzo szybko gdzieś tam zastrzelona i nic po prostu z tej jednostki nie wyciągniecie. Możecie iść też na przykład egzekutorów z Harganet, właśnie w tą czarną straż na Garondu. Jeśli szukacie na przykład dobrych przeliczników pod automat, to są bardzo dobre jednostki pod automat. Mają naprawdę bardzo dobry przelicznik. Wydaje mi się nawet, że zdecydowanie lepszy niż widma, bo jednak tutaj pancerz robi też robotę, ilość życia robi robotę, no siła broni również, więc jak dla mnie tutaj przelicznik jest naprawdę mega mocny. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o omówienie armii. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać pod filmikiem, a oczywiście odpowiem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!